Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time, a my, moi drodzy, zgodnie z zamówieniem w komentarzach, bierzemy się za opis i omówienie tematu podmian wody. Słuchajcie, dla mnie podmiany wody to jest temat rzeka, to jest temat, na którym możemy dyskutować bardzo dużo. Więc zaczniemy sobie wszystko od omówienia, po co tak naprawdę te podmiany robimy, w jakim celu one są robione w naszych akwariach, w naszych krewetkariach, po co w ogóle zawracamy sobie tym głowę. Jak zakładam, wszyscy wiecie, akwarium to jest zamknięty obieg wody, to jest zamknięty zbiornik wodny, który ma bardzo ograniczone życie i ma bardzo ograniczone procesy. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć w 100% tego, co się dzieje w naturze. Z uwagi na to, że do akwarium cały czas coś dodajemy. Dodajemy pokarm, mnożą nam się tam zwierzęta, mnożą nam się rośliny, powstaje odpad organiczny, a jednocześnie mamy ten obieg nasz, ten nasz malutki świat, ograniczony ten świat biologiczny, to te wszystkie rzeczy, które nam się pojawiają w akwarium, nie do końca mają gdzie ujść, nie mają gdzie uciec. Z tego właśnie powodu w akwarium zaczynają gromadzić się, słuchajcie, różne substancje, które są dość niebezpieczne dla naszego życia, a przede wszystkim, słuchajcie, zaczyna nam się gromadzić azot. Azot jako efekt przemiany materii wydalany do wody przez nasze zwierzątka, które sobie w akwarium żyją, jak również powstały w wyniku rozkładu nadmiaru na przykład pokarmu, martwych liści, tym podobnych rzeczy. I słuchajcie, co się w tym akwarium dzieje? Generalnie ten azot nam się gromadzi. Oczywiście w akwarium mamy proces nitryfikacji, czasem mamy również procesy denitryfikacji, które są dwoma różnymi procesami. Jeżeli będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzach. Cykl azotowy też postaram się bardziej omówić, ale generalnie proces nitryfikacji prowadzi nam do utleniania tego azotu z bardziej toksycznych form, czyli z amoniaku i tak zwanych soli amonowych, do tych form mniej toksycznych, czyli NO2 i NO3. Natomiast słuchajcie, dalej w zbiorniku co się dzieje z NO3, bo to jest ten nasz końcowy proces nitryfikacji. NO3 może być pobierane w tym zbiorniku i przykładem takiego poboru NO3 to jest pobór przez rośliny, które sobie w jakiś tam sposób rosną i żeby rosnąć jako budulec między innymi właśnie potrzebują tej formy azotu i pobierają nam azot między innymi również ze słupa wody, czego przykładem są bardzo dobrym mchy. Natomiast, moi drodzy, druga taka forma, w której ten azot może nam być w postaci NO3 zabierany, to jest proces denitryfikacji, który bardzo często, a w zasadzie zazwyczaj wymaga warunków beztlenowych i też jest dość skomplikowanym procesem. Czasami w akwariach może nam samoistnie powstać. Natomiast bardzo często jest tak, że te procesy, zarówno pobieranie NO3 przez rośliny, w szczególności w mocno obciążonych zbiornikach, jak i słuchajcie, proces denitryfikacji okazują się niewystarczające. Okazuje się, że jest to za mało i mimo wszystko ten azot nam się w zbiorniku utrzymuje i on się buduje cały czas w zbiorniku, tak? Zaczyna nam wzrastać stężenie azotu. A równolegle z azotem również może nam wzrastać stężenie innych różnych pierwiastków.
I główną przyczyną robienia podmian wody jest właśnie usuwanie tych substancji, w szczególności usuwanie azotu ze zbiornika, po to, aby nasze żywe organizmy mogły bez problemu sobie w tym zbiorniku funkcjonować. I generalnie, słuchajcie, cała idea podmiany wody sprowadza się do tego. Oczywiście, jeżeli stosujemy jakieś wzbogacane sole, czy suplementujemy w jakiś sposób jeszcze podmienianą wodę, to rzeczą naturalną jest to, że też pewne elementy jednocześnie w tej wodzie uzupełniamy, tak? To z kolei może być często widoczne przy mocno obsadzonych zbiornikach, w których z kolei może zaczynać brakować pewnych mikroelementów w wodzie z uwagi na to, że rośliny nam to pobierają. A jakby wchodzić w ten balans i w dokładne omówienie tematu, myślę, że to jest za dużo. Podstawowa wiedza, którą potrzebujemy mieć, to jest właśnie po co wykonujemy te podmiany. Je wykonujemy w najprostszej formie do oczyszczenia wody z azotu, myślę, i substancji, których nie chcemy mieć w zbiorniku. I myślę, że to nam wystarczy na potrzeby tego filmu. Teraz powstaje pytanie, jak często robić te podmiany i w jakiej ilości. I z góry wam powiem, że wbrew wielu poradnikom, wielu informacjom umieszczonym gdzieś w internecie, bez kontroli zbiornika, bez oglądania zbiornika tak naprawdę nie da się powiedzieć jakiegoś takiego konkretnego optimum. Czyli nie mogę wam powiedzieć, że podmieniajcie raz na tydzień 10%, 20%, 30% i będzie ok. To trochę tak nie działa. Słuchajcie, to wszystko zależy. Oczywiście możemy sobie przyjąć jakiś reżim tych podmian, natomiast ten reżim, słuchajcie, musimy modyfikować w zależności od zbiornika. Jeżeli mamy mocne karmienie, to ja zalecam robienie większych podmian, częstszych. Jeżeli mamy karmienie wyważone, czyli krewetki zjadają wszystko, co trzeba, a to, co nie zjadają, usuwamy od razu z wody, to automatycznie te podmiany mogą być mniejsze. Tak samo, jeżeli mamy w zbiorniku 5 krewetek, tak, nie przekarmiamy ich, one sobie spokojnie chodzą po tym zbiorniku, to ja uważam, że można się spokojnie ograniczyć na przykład do 2 podmian, do 2 podmian w miesiącu, po 10% wody. I nie ma, słuchajcie, potrzeby robienia tego częściej. Jeżeli nam rośnie stado, mamy coraz więcej krewetek, to w sposób logiczny możemy zwiększać częstotliwość tych podmian albo zwiększać ilości tych podmian. Jeśli chodzi o przygotowanie wody, no to przy neokaridinach to ja akurat stosuję również wodę RO, więc u mnie trochę pewnie inaczej, ale ja mam zasadę taką, że podmieniam wodę na parametry, na których zakładałem zbiornik. Czyli jeżeli na przykład zakładałem zbiornik na 5 GH, to w ten sposób przygotowuję wodę, odmierzam sobie sole i robię zbiornik na 5 GH. Nie robię jakichś tam podejść, że na przykład jeżeli widzę, że w zbiorniku mam 300-400 mikrosiemensów, a z kolei u mnie 5 GH to jest trochę ponad 200 mikrosiemensów przy podmianie, to nie robię tak, że modyfikuję jakoś parametry tej wody, którą podmieniam. Zawsze robię na tej samej wodzie i tak samo nawet jeżeli chcę zbić parametry zbiornika, to robię to na taką wodę, na jaką chcę mieć parametry, a nie poniżej i po prostu zwiększam podmianę i wiem, że wtedy stopniowo ta woda będzie schodzić. Co jest ważne przy podmianach? Możecie przyjąć sobie jakby 2 strategie. Jedną strategię możecie robić taką, że przygotowywać wodę w temperaturze analogicznej do tej, jaką macie w zbiornikach i to jest podejście bezpieczniejsze. A drugą formę, jaką możecie przyjąć, na przykład ja tak bardzo często robię, to jest podmieniacie na wodę trochę chłodniejszą, o 2 stopnie chłodniejszą, no maksimum myślę 2-3 stopnie, to jest tak bezpiecznie. I czemu tak, słuchajcie?
ponieważ wykonując taką podmianę z lekką różnicą temperatur, pobudzacie krewetki do rozmnażania, ponieważ podmiana wody to jest napływ świeżej wody do tego waszego zbiornika i krewetki to bardzo często będą traktować na przykład jak porę deszczową, jak pewne zmiany w zbiorniku w naturze, które w mojej ocenie krewetki pobudzają do mnożenia się. I wykonanie takiej właśnie podmiany na trochę chłodniejszej wodzie, która jednocześnie też powoduje zmianę przewodności, bardzo często może prowadzić do wylinek krewetek, wylinek samic i te samice będą sobie rzucać pancerze i w ten sposób będą zachęcać samców do ich zapłodnienia. Jeśli chodzi o jakąś suplementację wody, słuchajcie, ja przy podmianach lubię czasem dodać bakterie do zbiornika. Nie robię tego zawsze. Uważam, że jeżeli mamy biologię przygotowaną, to w zakresie bakterii nitryfikacyjnych, podkreślam, nitryfikacyjnych, dodawanie tych bakterii wydaje mi się, że nie ma większego sensu, bo one i tak są już ustabilizowane w zbiorniku. Możemy wspomagać przy podmianach ten cykl azotowy bakteriami fotosyntezującymi. I to są, słuchajcie, bakterie, które żywią się między innymi azotem. One do swojego funkcjonowania potrzebują cukru. I co tutaj jest ciekawą rzeczą, bo to się rzadko mówi, te bakterie w odróżnieniu od bakterii nitryfikacyjnych są bardzo często sprzedawane w żywej formie. Przykładem właśnie takich bakterii jest Microrobe Leaf Special Blend. Ja bardzo lubię te bakterie i myślę, że dużo akwarystów będzie wam je polecać. Natomiast to, co jest ciekawe i to też możemy sobie gdzieś tam potem w filmach omówić, to jest, słuchajcie, to, że w tych bakteriach dodatkiem jest karmel. Z tego poniekąd trochę wynika kolor tych bakterii, a dodatkiem jest karmel z tego powodu, że on jest źródłem cukru dla bakterii, który jest niezbędny, żeby one prowadziły fotosyntezę. Taka ciekawostka. Poza tym, słuchajcie, ja przy podmianach generalnie nie sypię jakichś magicznych rzeczy. Czasem potrafię też dodać trochę Magic Powdera. To jest też źródło bakteryjne do zbiornika, ale tu bym też nie przesadzał z ilością. I to jest, słuchajcie, koniec magii przy podmianach, czyli woda RO plus sole zrobione na bazowe parametry zbiornika, które chcemy w zbiorniku mieć. Co do częstotliwości, słuchajcie, raz na 2 tygodnie, myślę 10-15% przy lekko obsadzonym zbiorniku krewetkami, a przy takim zbiorniku, który jest mocno obsadzony, radziłbym robić te podmiany co tydzień. Z takich, słuchajcie, ważnych rzeczy jeszcze, jeżeli stosujecie solę w proszkach, to warto mocno się przyłożyć, żeby te sole się dobrze rozpuściły. Ja na przykład, słuchajcie, nie rozpuszczam tych soli, nie mieszam ich ręcznie, tylko wrzucam pompę do wiadra i ta pompa mi to kręci, rozpuszcza tak, żebym miał pewność, że potem nie będę miał jakichś niespodzianek w zbiorniku. I słuchajcie, jeśli chodzi o podmiany, to tyle. W mojej ocenie nie ma tu dużej filozofii. Ważne jest, żeby je robić. Jest to niezbędne de facto w każdym zbiorniku. Zarówno w roślinnych, jak i w zwykłych akwariach z rybkami, jak i w krewetkariach te podmiany robić musicie. Jest możliwość prowadzenia zbiornika bez podmian. Ja tak zbiorniki też prowadziłem. Natomiast uważam, że z podmianami jest to o wiele łatwiejsze. No i tyle w temacie. Jak zwykle, jeżeli film wam się podoba, zostawcie łapkę, subnijcie, napiszcie komentarz. No i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.